Hello! Bardzo się cieszę, że znowu się słyszymy. Na samym początku muszę wam się do czegoś przyznać. Ten odcinek powinien pojawić się wczoraj. Jak pewnie zauważyli nasi stali słuchacze, zazwyczaj spotykamy się z wami w poniedziałki. Tym razem jednak pogoda postanowiła napisać własny scenariusz. W całej Polsce zapanowały prawdziwie afrykańskie upały. Mam wrażenie, że nawet psy patrzą na swoich opiekunów z miną: dzisiaj odpuśćmy sobie bieganie za piłką, znajdźmy kawałek chłodnej podłogi i po prostu odpocznijmy. Dlatego dziękujemy wam za cierpliwość i wybaczcie nam ten jeden dzień poślizgu. Ale wiecie co? Myślę, że warto było poczekać, bo przygotowaliśmy dla was odcinek lekki, wakacyjny i pełen ciekawostek. Taki, którego można posłuchać podczas spaceru z psem, podlewania ogrodu, jazdy samochodem albo po prostu odpoczywając w cieniu z kubkiem zimnej herbaty. Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na pytania, które zadaje sobie niemal każdy opiekun psa. Dlaczego pies przekrzywia głowę? Dlaczego nagle zaczyna biegać po domu jak mały szaleniec? Dlaczego wzdycha? Dlaczego śpi na plecach? I dlaczego czasem robi rzeczy, które wydają się nam zupełnie niezrozumiałe? Obiecuję, że kilka odpowiedzi naprawdę was zaskoczy, bo bardzo często okazuje się, że zachowanie, które uznajemy za zwykły psi nawyk albo śmieszny kaprys, ma swoje głębokie znaczenie. A ponieważ Kundel Podcast tworzymy przede wszystkim dla was, chciałbym was dzisiaj o coś poprosić. Nie słuchajcie tego odcinka biernie. Kiedy będziemy opowiadać o kolejnych psich zachowaniach, pomyślcie o swoim psie. A jeśli usłyszycie coś, co idealnie do niego pasuje, koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Bardzo lubię czytać wasze historie. Jestem pewien, że wielu naszych słuchaczy również z przyjemnością je przeczyta. Może dzięki temu wspólnie się pośmiejemy, a może ktoś lepiej zrozumie swojego czworonożnego przyjaciela. Jeżeli nasz podcast sprawia wam przyjemność, będzie nam ogromnie miło, jeśli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie kanał. To drobiazg, który naprawdę pomaga nam docierać do kolejnych opiekunów psów i kotów. A jeśli uznacie, że ten odcinek może zainteresować kogoś z waszych bliskich, po prostu go udostępnijcie. Dla was to dosłownie chwila, a dla naszego małego Kundel Podcastu to ogromne wsparcie. No dobrze, nie przedłużajmy. Przed nami 15 zachowań, które zna niemal każdy opiekun psa. Tylko, czy na pewno wiemy, dlaczego nasi czworonożni przyjaciele właśnie tak się zachowują? Przekonajmy się razem. Zaczynamy. Zacznijmy od zachowania, które chyba każdy opiekun psa widział przynajmniej raz, a wielu z was pewnie codziennie. Mówicie coś do swojego psa, na przykład: idziemy na spacer, albo gdzie jest piłeczka? I nagle wasz pies robi coś rozczulającego. Powoli przychyla głowę raz w jedną stronę, potem w drugą i patrzy na was z taką miną, jakby właśnie próbował rozwiązać najtrudniejszą zagadkę świata. Przyznajcie się, ilu z was wtedy natychmiast wyciąga telefon? Bo przecież takie spojrzenie aż prosi się o zdjęcie. Przez lata powstało mnóstwo teorii. Jedni mówili, że pies jest zdezorientowany. Inni, że po prostu wygląda wtedy bardziej uroczo. Ale prawda okazuje się znacznie ciekawsza. Psy bardzo uważnie obserwują nasze twarze. Czytają emocje, słuchają tonu głosu. Próbują zrozumieć każde wypowiedziane słowo. A przechylenie głowy bardzo często pomaga im lepiej skupić uwagę. To trochę tak jak człowiek, który podczas rozmowy lekko przekręca głowę albo mruży oczy, kiedy chce coś dokładniej zrozumieć. Nie oznacza to oczywiście, że pies rozumie każde nasze zdanie. Choć, patrząc na niektóre psy, można mieć co do tego pewne wątpliwości. Jest jeszcze jedna ciekawostka. Naukowcy zauważyli, że psy, które znają nazwy wielu zabawek albo bardzo chętnie uczą się nowych słów, częściej przechylają głowę podczas słuchania człowieka. To może być oznaka intensywnego skupienia, jakby ich mózg mówił: chwileczkę, to może być coś ważnego, muszę się skoncentrować. W kundelkowym domku też mamy takich psich myślicieli. Są psiaki, które wystarczy zapytać: gdzie jest obiad?
i już przekrzywiają głowę z ogromnym zainteresowaniem. Ale kiedy powiemy czas na kąpiel, o dziwo, żadnego przekrzywiania głowy, za to nagle stają się mistrzami kamuflażu. Jeden znika za legowiskiem, drugi przypomina sobie o bardzo ważnej drzemce, a trzeci jest święcie przekonany, że skoro nie patrzy nam w oczy, to pewnie go nie widzimy. Psy naprawdę potrafią być w tym niezwykle kreatywne. Dlatego następnym razem, kiedy wasz pies przekrzywi głowę, nie myślcie od razu, że jest zdezorientowany. Bardzo możliwe, że właśnie z całych sił próbuje zrozumieć swojego ukochanego człowieka. I czy to nie jest piękne? A teraz jestem bardzo ciekawy. Czy wasz pies też przechyla głowę, kiedy do niego mówicie? A może robi to tylko na słowo spacer? Albo jeszcze lepiej, na dźwięk otwieranej szuflady z przysmakami? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Uwielbiam czytać takie historie. A za chwilę opowiem wam o zachowaniu, które wygląda jak wybuch psiego szaleństwa, choć w rzeczywistości jest zupełnie czymś innym. Przy kolejnej ciekawostce wielu z was pewnie uśmiechnie się już po pierwszym zdaniu. Leży sobie pies. Układa się wygodnie. Poprawia łapę. Kładzie głowę na posłaniu i nagle tak głęboko wzdycha, że człowiek odruchowo patrzy na niego i myśli: co się stało? Przecież masz lepiej ode mnie. Nie ukrywam, za każdym razem, kiedy słyszę takie psie westchnienie, mam ochotę odpowiedzieć: no powiedz, kto cię tak strasznie zmęczył? 10 godzin spania, czy może 3 minuty spaceru? A prawda jest taka, że w większości przypadków takie westchnienie wcale nie oznacza smutku. Wręcz przeciwnie. Bardzo często jest oznaką rozluźnienia. Pies czuje się bezpiecznie, nic mu nie zagraża, nie musi być czujny, może po prostu odetchnąć. I właśnie wtedy usłyszymy to charakterystyczne, jakby mówił: ale dobrze. Czy psy potrafią wzdychać również z frustracji? Oczywiście. Każdy, kto choć raz trzymał w ręku kanapkę i zauważył obok siebie psa wpatrzonego z nadzieją większą niż wygrana na loterii, doskonale zna ten moment. Najpierw spojrzenie, potem jeszcze bardziej wymowne spojrzenie, a kiedy nic nie spada ze stołu, westchnienie. Takie, które zdaje się mówić: naprawdę? Nawet okruszka? Muszę jednak stanąć w obronie naszych psów. Myślę, że wielu z nas zrobiłoby dokładnie to samo. Wyobraźcie sobie, że ktoś siada obok was z pachnącym kawałkiem domowego sernika. Patrzy wam prosto w oczy i zjada go cały, bez poczęstowania. No właśnie. W kundelkowym domku takie westchnienia słyszymy każdego dnia, najczęściej wieczorem, kiedy wszystkie psiaki są już po spacerach, najedzone, zmęczone. Każde znalazło swoje ulubione miejsce do spania. Zapada cisza. I od czasu do czasu z któregoś legowiska dochodzi przeciągłe, spokojne westchnienie. Uwierzcie mi, to jeden z tych dźwięków, które dają człowiekowi poczucie, że wszystko jest w porządku, że nasi podopieczni czują się bezpiecznie. I właśnie dla takich chwil warto było stworzyć dom, w którym mogą spokojnie się zestarzeć. Dlatego następnym razem, kiedy wasz pies głęboko westchnie, nie zakładajcie od razu, że wydarzyło się coś złego. Spójrzcie na jego ciało, na uszy, na oczy, na ogon, bo dopiero cały ten obraz pokazuje nam, co naprawdę chce powiedzieć. A jedno westchnienie to po prostu jeden z elementów tej pięknej psiej mowy. Jestem bardzo ciekawy, czy wasz pies też potrafi tak teatralnie wzdychać? A może robi to zawsze wtedy, kiedy odmawiacie mu kolejnego smaczka? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Mam przeczucie, że pod tym odcinkiem znajdzie się cała kolekcja psich westchnień. Za chwilę opowiem wam o zachowaniu, które wielu opiekunów uważa za zwykły kaprys. Tymczasem psy robią to od tysięcy lat. Jeszcze zanim zamieszkaliśmy razem pod jednym dachem. Mam dla was mały eksperyment. Jeśli wasz pies właśnie śpi gdzieś obok, zerknijcie na niego. A jeśli akurat nie śpi, to przypomnijcie sobie, jak wygląda jego wieczorny rytuał. Bo założę się, że u większości z was wygląda bardzo podobnie. Pies podchodzi do swojego legowiska, patrzy, wącha i zamiast od razu się położyć, zaczyna chodzić w kółko. Jedno okrążenie, potem drugie, czasem jeszcze trzecie.
jakby przeprowadzał bardzo dokładną kontrolę jakości. I dopiero wtedy, z westchnieniem godnym człowieka po całym dniu pracy, układa się do snu. Przyznam wam się do czegoś. Za każdym razem, kiedy to obserwuję, mam wrażenie, że w psiej głowie trwa bardzo poważna narada. Czy na pewno jest wygodnie? Może jednak 5 centymetrów bardziej w lewo? Nie, teraz troszeczkę w prawo. O, teraz jest idealnie. A najlepsze jest to, że po tej całej ceremonii pies często zasypia dokładnie tam, gdzie stał na samym początku. Brzmi znajomo? Wiecie co? To wcale nie jest psi kaprys. To zachowanie ma tysiące lat. Dawno temu przodkowie naszych psów nie mieli miękkich legowisk ani ciepłych koców. Spali na trawie, liściach albo w śniegu. Zanim się położyli, udeptywali miejsce, usuwali gałązki i sprawdzali, czy nic nie kryje się pod spodem. To był prosty sposób na bezpieczniejszy i wygodniejszy odpoczynek. Dzisiaj większość naszych psów śpi na miękkich materacach, pod kocami, a czasem, mam wrażenie, wygodniej niż niejeden człowiek. Ale pewne instynkty pozostały. I dobrze, bo właśnie takie drobiazgi przypominają nam, że nawet najbardziej rozpieszczony kanapowiec nadal nosi w sobie odrobinę swojego dzikiego przodka. W kundelkowym domku wieczory wyglądają naprawdę uroczo. Jeden pies obraca się 2 razy, drugi poprawia kocyk nosem. Trzeci koniecznie musi jeszcze sprawdzić, czy legowisko od wczoraj przypadkiem nie zmieniło miejsca. Jakby myślał, nigdy nic nie wiadomo, lepiej skontrolować. A potem zapada cisza. Słychać tylko spokojny oddech, czasem ciche pochrapywanie i człowiek patrzy na to wszystko z uśmiechem. Bo wie, że psy zasypiają spokojnie tylko tam, gdzie czują się naprawdę bezpiecznie. I chyba nie ma dla opiekuna piękniejszego widoku. Jestem bardzo ciekawy, jak wygląda ten wieczorny rytuał u waszego psa. Ile kółek robi? 1? 2? A może trafiliście na prawdziwego perfekcjonistę, który kręci się tak długo, że zaczynacie się zastanawiać, czy przypadkiem nie planuje przebudowy całego legowiska? Napiszcie o tym w komentarzu. Obiecuję, że z ogromną przyjemnością przeczytam wasze historie. A za chwilę opowiem wam o jednym z najbardziej wzruszających psich gestów. Takim, który nie potrzebuje ani jednego szczeknięcia, żeby powiedzieć człowiekowi naprawdę wiele. Jestem ciekawy, czy też to znacie. Siedzicie wygodnie na kanapie, oglądacie film, czytacie książkę, albo po prostu próbujecie przez chwilę nic nie robić. I nagle kątem oka widzicie, że wasz pies powoli zbliża się w waszą stronę. Nie biegnie, nie macha szaleńczo ogonem, nie przynosi zabawki, po prostu podchodzi, bardzo spokojnie. Siada obok, patrzy na was i po chwili, bez słowa, przewraca się na plecy. Wystawia brzuch i patrzy takim wzrokiem, jakby mówił: no, teraz twoja kolej. Przyznajcie, ilu z was nie potrafi wtedy przejść obok obojętnie? Ja zdecydowanie należę do tej grupy. Ale czy pies zawsze robi to tylko dlatego, że chce pogłaskania? Nie zawsze. I właśnie to jest w tym wszystkim najciekawsze. Brzuch to jedno z najbardziej wrażliwych miejsc psiego ciała. W naturze zwierzęta instynktownie chronią tę część. Dlatego kiedy pies świadomie odsłania brzuch w naszej obecności, bardzo często pokazuje coś znacznie ważniejszego niż ochotę na drapanie. Pokazuje zaufanie. Mówi: czuję się przy tobie bezpiecznie. I pomyślcie przez chwilę, jakie to jest niezwykłe. Zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie psy, które w swoim życiu doświadczyły strachu albo krzywdy. Dla nich taka chwila potrafi znaczyć naprawdę bardzo wiele. Oczywiście psy są mistrzami wykorzystywania naszych słabości. Niektóre doskonale odkryły, że człowiek jest bezbronny wobec wystawionego brzucha. Najpierw delikatne spojrzenie, potem przewrócenie się na plecy. A kiedy zaczynamy głaskać, mina mówi wyraźnie: tak właśnie planowałem od początku. Muszę przyznać, to naprawdę sprytna strategia. I szczerze mówiąc, działa zaskakująco często. W kundelkowym domku też mamy takich małych specjalistów od zdobywania ludzkiego serca. Niektóre psiaki odkryły, że wystarczy pokazać brzuszek jednej nowej osobie
i liczba głaszczących rąk nagle cudownie się zwiększa. Nie wiem, kto je tego nauczył, ale jestem prawie pewien, że psy przekazują sobie takie sekrety. Może nie słowami, ale spojrzeniami. Jest jednak coś, o czym warto pamiętać. Nie każdy pies lubi być głaskany po brzuchu. To, że go odsłonił, nie zawsze oznacza zaproszenie do dotyku. Dlatego zawsze obserwujmy całego psa. Czy jest rozluźniony? Czy macha ogonem w spokojny sposób? Czy sam szuka kontaktu? To właśnie jego mowa ciała odpowiada na pytanie, czego w tej chwili potrzebuje. A teraz mam do was pytanie. Czy wasz pies również przewraca się na plecy? I co robi zaraz potem? Cierpliwie czeka na głaskanie? Machając ogonem domaga się jeszcze większej porcji czułości? A może, kiedy przestajecie go drapać, otwiera jedno oko, jakby chciał powiedzieć: halo, przepraszam bardzo, obsługa chyba za wcześnie zakończyła pracę. Koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Jestem przekonany, że każdy pies ma swój własny, niepowtarzalny sposób proszenia o odrobinę czułości. Za chwilę porozmawiamy o zachowaniu, które wielu opiekunów uważa za zwykły bałagan. Tymczasem dla psa to często bardzo ważna wiadomość pozostawiona samemu sobie. Powiedzcie mi szczerze, czy wasz pies również uważa, że drzwi do łazienki powinny być zawsze otwarte? Bo jeśli tak, witajcie w klubie. To chyba jedno z najbardziej tajemniczych psich zachowań. Człowiek wstaje z kanapy, idzie do kuchni. Pies zostaje. Idzie do sypialni. Pies też nie protestuje. Ale wystarczy skierować się do łazienki i nagle tup, 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 tup. Za wami pojawia się wierny cień na 4 łapach. A kiedy jeszcze odważycie się zamknąć drzwi, no cóż, niektóre psy patrzą wtedy z takim oburzeniem, jakby właśnie doszło do największej niesprawiedliwości w historii świata. Przyznam się wam, że czasami wyobrażam sobie, co wtedy dzieje się w psiej głowie. Przepraszam bardzo, dlaczego odbywa się jakieś spotkanie i ja nie zostałem zaproszony? Brzmi zabawnie, ale prawdziwy powód jest znacznie piękniejszy. Psy są zwierzętami społecznymi. Najlepiej czują się blisko swojej rodziny. Nie dlatego, że chcą nas kontrolować. Po prostu lubią wiedzieć, gdzie jesteśmy. Nasza obecność daje im poczucie bezpieczeństwa, a kiedy nagle znikamy za zamkniętymi drzwiami, ich ciekawość bierze górę. Oczywiście, są też prawdziwi zawodowcy. Tacy, którzy nie tylko idą za człowiekiem. O nie, oni jeszcze siadają dokładnie przed drzwiami i cierpliwie czekają. Jak ochroniarze pełniący wyjątkowo odpowiedzialny dyżur. W kundelkowym domku też mamy takich wiernych towarzyszy. Czasami wystarczy przejść z jednego pokoju do drugiego, a za chwilę słyszymy ciche tupanie kilku par łap. I wiecie co? To jest naprawdę wzruszające, bo pies nie idzie za nami dlatego, że musi. Idzie, bo chce. Jest jednak jedna rzecz, o której warto pamiętać. Jeżeli pies nie potrafi zostać sam nawet na kilka sekund, bardzo się denerwuje albo wpada w panikę, kiedy znikamy z jego pola widzenia, to może być sygnał, że potrzebuje naszej pomocy. Na szczęście, większość takich sytuacji można spokojnie przepracować z cierpliwością, spokojem i, jeśli trzeba, z pomocą dobrego behawiorysty. A teraz jestem bardzo ciekawy, czy wasz pies również uważa, że łazienka jest miejscem dostępnym wyłącznie dla 2 osób? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Mam przeczucie, że po tym pytaniu okaże się, iż prywatność opiekunów psów jest pojęciem bardzo umownym. Za chwilę porozmawiamy o czymś, co wielu ludzi uważa za psi pocałunek. Czy rzeczywiście każdy psi lizak oznacza miłość? Za moment to sprawdzimy. Muszę was o coś zapytać. Czy zdarzyło się wam kiedyś wrócić do domu i od razu poczuć na sobie czyjś wzrok? Nie ludzki, psi, taki bardzo uważny, jakby ktoś właśnie prowadził małe śledztwo. Pies podchodzi, obwąchuje buty, potem spodnie, zatrzymuje się na chwilę i wygląda, jakby właśnie układał w głowie wszystkie zebrane informacje. Byłeś w lesie, spotkałeś 2 psy, jednego kota, a po drodze, ktoś jadł kiełbasę. Brzmi zabawnie,
Ale dla psa to naprawdę coś niezwykłego. Wiecie, my poznajemy świat głównie oczami, psy, nosem. I to, co dla nas jest zwykłym zapachem, dla nich przypomina ogromną bibliotekę pełną informacji. Z jednego śladu potrafią wyczytać rzeczy, które dla nas są całkowicie niewidoczne. Kto tędy przechodził, jak dawno, czy był spokojny, czy się spieszył, a czasem nawet w jakim był nastroju. Dlatego, kiedy wracamy do domu, pies wcale nie sprawdza tylko, gdzie byliśmy. On czyta całą historię naszego dnia. Można powiedzieć, że robi błyskawiczny wywiad środowiskowy. I szczerze mówiąc, jest w tym znacznie lepszy od większości detektywów. Czasami wyobrażam sobie, że gdyby psy potrafiły mówić, rozmowa po naszym powrocie wyglądałaby mniej więcej tak. Witaj, widzę, że byliśmy dziś u weterynarza. Potem odwiedziliśmy mamę, a wracając zatrzymaliśmy się jeszcze w sklepie. Mam tylko jedno pytanie. Dlaczego nie kupiłeś nic dla mnie? No dobrze. Tego ostatniego nauka jeszcze nie potwierdziła, ale mam pewne podejrzenia. W kundelkowym domku bardzo często obserwujemy podobne sytuacje. Nowa osoba przekracza próg. Jeszcze nic nie powiedziała, a psy już wiedzą, że przyszła. Nos pracuje pełną parą. I zanim człowiek zdąży się przywitać, jego historia jest już częściowo przeczytana. To naprawdę fascynujące. Dlatego następnym razem, kiedy wasz pies będzie długo was obwąchiwał po powrocie do domu, nie myślcie, że jest po prostu ciekawski. On właśnie czyta najnowszy rozdział książki zatytułowanej Dzień mojego człowieka. I robi to z ogromnym zainteresowaniem. A teraz przyznajcie się, czy wasz pies też zawsze urządza taki kontrolny przegląd po waszym powrocie? Od czego zaczyna? Od butów? Od rąk? A może od zakupów, bo ma cichą nadzieję, że tym razem w torbie ukrył się jakiś smaczek? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Jestem przekonany, że po przeczytaniu waszych historii wszyscy będziemy się szeroko uśmiechać. Za chwilę opowiem wam o zachowaniu, które chyba każdy opiekun zna aż za dobrze. Pies przynosi zabawkę. Patrzy z ogromnym entuzjazmem. Oddaje ją, a kiedy tylko wyciągacie rękę, natychmiast ją zabiera. I wtedy człowiek zadaje sobie jedno bardzo ważne pytanie. To w końcu chcesz się bawić, czy nie? Mam podejrzenie, że psy czasami urządzają sobie z nami małe przedstawienia. I wiecie co? Bardzo często wygrywają główną rolę. Wygląda to mniej więcej tak. Pies podchodzi, w pyszczku trzyma ukochaną piłeczkę. Albo szarpak. Albo pluszowego misia, który już dawno przestał przypominać misia. Podchodzi bliżej. Patrzy na was. Machanie ogonem osiąga prędkość śmigła małego helikoptera. I wszystko wskazuje na to, że zaraz rozpocznie się wspólna zabawa. Wyciągacie rękę i puf! Zabawka znika. Pies odskakuje 2 kroki. Patrzy na was. I mam wrażenie, że w jego oczach pojawia się błysk mówiący: no dalej, spróbuj jeszcze raz. Jeżeli próbowaliście kiedyś odebrać psu zabawkę, to doskonale wiecie, że niektóre psy zamieniają się wtedy w mistrzów uniku. Nie dlatego, że nie chcą się bawić, wręcz przeciwnie. One właśnie zapraszają nas do zabawy, tylko według własnych zasad. Dla wielu psów największą frajdą nie jest samo oddanie zabawki. Największą frajdą jest to, że człowiek ruszy za nimi, że będzie się śmiał, że zacznie wspólną gonitwę. Bo dla psa najważniejsza jest wspólna aktywność, nie sam przedmiot. Przyznam się wam do czegoś. Mam wrażenie, że niektóre psy doskonale wiedzą, jak działa ludzka psychika. Najpierw pokazują zabawkę, potem zabierają, potem znowu podchodzą i znowu uciekają. To trochę tak, jakby mówiły: człowieku, jeszcze się nie rozgrzałeś, bawimy się dalej. W kundelkowym domku są prawdziwi mistrzowie tej dyscypliny. Jeden przyniesie piłkę 5 razy. Za 6. razem zatrzyma się dokładnie 20 centymetrów przed ręką. Spojrzy, odczeka sekundę i w ostatniej chwili zabierze piłkę. Jak iluzjonista wykonujący swój popisowy numer. A człowiek? No cóż, najczęściej śmieje się razem z nim. I chyba właśnie o to chodzi. Jeżeli naprawdę zależy wam, żeby pies nauczył się oddawania zabawki, warto spokojnie go tego uczyć.
bez wyrywania, bez pośpiechu, za to z nagrodą i cierpliwością. Bo oddawanie przedmiotu również jest umiejętnością, której można się nauczyć. A przy okazji, to świetna okazja do budowania wzajemnego zaufania. A teraz jestem bardzo ciekawy, czy wasz pies też uwielbia bawić się w „złap mnie, jeśli potrafisz”? A może jest dżentelmenem i grzecznie oddaje zabawkę za każdym razem? Jeśli znacie choć jednego takiego psa, to koniecznie napiszcie. Muszę go kiedyś poznać. Bo przyznam szczerze, ja spotykam takich naprawdę rzadko. Za chwilę porozmawiamy o zachowaniu, które wielu opiekunów bierze za oznakę zmęczenia. A tymczasem pies bardzo często ziewa z zupełnie innego powodu. Przyznam się wam do czegoś. Przez wiele lat byłem przekonany, że kiedy pies ziewa, to po prostu chce mu się spać. I pewnie wielu z was pomyślało dokładnie to samo, bo przecież u ludzi najczęściej właśnie z tym kojarzy się ziewanie. Ze zmęczeniem, z późną porą, albo z wyjątkowo długim zebraniem. Ale psy, jak to psy, po raz kolejny postanowiły nas zaskoczyć. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Wyciągacie smycz. Pies aż przebiera łapami z radości. Ogon pracuje jak wycieraczki podczas ulewy. Podchodzicie do drzwi i nagle wasz pies szeroko ziewa. Jak to? Przecież jeszcze przed chwilą wyglądał, jakby mógł przebiec maraton. Skąd nagle to ziewanie? Otóż bardzo często nie ma ono nic wspólnego ze snem. To jeden ze sposobów radzenia sobie z emocjami. Psy potrafią ziewać, kiedy są podekscytowane, kiedy czują lekkie napięcie, kiedy próbują się uspokoić, albo kiedy chcą uspokoić kogoś obok. Tak, dobrze usłyszeliście. Psy wykorzystują ziewanie również jako sygnał społeczny. To taki ich sposób powiedzenia: spokojnie, wszystko jest w porządku. Dlatego czasami zobaczycie psa, który ziewa podczas wizyty u lekarza weterynarii, albo wtedy, gdy w domu zrobi się trochę głośniej. Nie dlatego, że się nudzi. Po prostu próbuje poradzić sobie z tym, co czuje. Wiecie, to trochę przypomina ludzi. Jedni, kiedy się stresują, bawią się długopisem. Inni poprawiają okulary. Jeszcze inni bez przerwy poprawiają włosy. A psy? Psy czasami po prostu ziewają. I to jest ich sposób na powiedzenie: potrzebuję chwili. Muszę wam opowiedzieć coś, co zawsze wywołuje u mnie uśmiech. Zdarza się, że człowiek zaczyna ziewać, a po chwili pies również ziewa. Potem drugi domownik, potem trzeci. I nagle wszyscy siedzą w salonie i ziewają po kolei, choć nikt jeszcze nie planował iść spać. Naukowcy podejrzewają nawet, że ziewanie między blisko związanymi ze sobą ludźmi i psami może mieć związek z empatią i więzią. To fascynujące, bo pokazuje, jak bardzo nasze światy potrafią się ze sobą przenikać. W kundelkowym domku często obserwujemy takie spokojne, przeciągłe ziewnięcia wieczorem, po spacerze, po kolacji, po dniu pełnym wrażeń. I mam wtedy wrażenie, że każdy z naszych podopiecznych mówi dokładnie to samo. To był naprawdę dobry dzień. Pięknie jest patrzeć na psa, który czuje się na tyle bezpiecznie, że może po prostu odetchnąć. Dlatego następnym razem, kiedy wasz pies ziewnie, nie spieszcie się z wnioskiem, że chce mu się spać. Spójrzcie na całą sytuację. Może właśnie przeżywa wielkie emocje, może próbuje się uspokoić, a może po prostu zaraził się waszym ziewaniem. A teraz jestem bardzo ciekawy. Czy zauważyliście kiedyś, że wasz pies ziewa razem z wami? A może robi to zawsze przed spacerem albo podczas wizyty u weterynarza? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Jestem bardzo ciekawy waszych obserwacji. A za chwilę porozmawiamy o czymś, co dla psa jest niemal tak ważne jak nos. O oczach, bo spojrzenie psa potrafi powiedzieć więcej niż całe szczekanie. Mam do was pytanie. Czy zdarzyło się wam kiedyś spojrzeć swojemu psu prosto w oczy i odnieść wrażenie, że on naprawdę próbuje wam coś powiedzieć? Nie macha ogonem, nie szczeka, nie przynosi zabawki. Po prostu siedzi, patrzy i wygląda, jakby czekał na odpowiedź. Przyznam się wam, to są jedne z tych chwil, które najbardziej lubię. Bo wtedy przypominam sobie, że psy nie potrzebują wielu słów.
One mają własny język i potrafią posługiwać się nim naprawdę pięknie. Oczywiście bywają też spojrzenia bardzo konkretne, takie, które mówią: wiem, że otworzyłeś lodówkę, nie udawaj, że nic się nie dzieje. Albo słyszałem szelest opakowania, nie wmówisz mi, że to tylko sałata. Ale kiedy odłożymy jedzenie na bok, okazuje się, że długie spojrzenie psa ma często znacznie głębsze znaczenie. Badania pokazują, że spokojny kontakt wzrokowy między psem a jego opiekunem może zwiększać poziom hormonu zwanego oksytocyną. To ten sam hormon, który kojarzymy z poczuciem bliskości, zaufania i przywiązania. Można powiedzieć, że czasami jedno spokojne spojrzenie mówi więcej niż całe szczekanie. Oczywiście trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Nie każdy pies lubi, kiedy obca osoba długo wpatruje się w niego prosto w oczy. Dla niektórych może to być niekomfortowe, a nawet odebrane jako wyzwanie. Dlatego najpiękniejsze spojrzenia rodzą się nie z przymusu. One pojawiają się wtedy, kiedy pies sam ich szuka. Wiecie, w kundelkowym domku często widzimy coś naprawdę niezwykłego. Przyjeżdża do nas nowy pies. Przestraszony, niepewny, unika wzroku. Patrzy gdzieś obok, jakby bał się zaufać. Mijają dni, czasem tygodnie, czasem znacznie dłużej. I nagle przychodzi taki moment. Pies sam podnosi głowę. Patrzy człowiekowi w oczy, spokojnie, bez lęku. Za każdym razem mam wtedy wrażenie, że właśnie wydarzyło się coś bardzo ważnego. Bo to spojrzenie nie mówi: daj mi smaczka. Ono mówi: chyba mogę ci zaufać. I uwierzcie mi, to jedne z najpiękniejszych chwil, jakie można przeżyć, pracując ze zwierzętami. A teraz wróćmy do naszych domowych psich filozofów. Czy zauważyliście, że niektóre psy potrafią patrzeć na człowieka z taką powagą, jakby właśnie analizowały sens życia? A po chwili, bez najmniejszego ostrzeżenia, odwracają się i biegną za muchą. I chyba właśnie za to je kochamy. Za tę niezwykłą umiejętność bycia jednocześnie mądrymi i rozbrajająco zabawnymi. Jestem bardzo ciekawy, czy wasz pies często szuka z wami kontaktu wzrokowego? A może ma taki wyjątkowy sposób patrzenia tylko na jedną osobę w domu? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Uwielbiam czytać takie historie, bo każda z nich pokazuje, jak niezwykła potrafi być więź między człowiekiem a psem. Za chwilę opowiem wam o zachowaniu, które wielu opiekunów uważa za zwykły psi pocałunek. Ale czy lizanie zawsze oznacza tylko miłość? Za moment wspólnie to sprawdzimy. Muszę wam zadać jeszcze jedno pytanie. Czy zdarzyło się wam kiedyś siedzieć wieczorem w ciszy, spojrzeć na śpiącego psa i nagle zauważyć, że jego łapki zaczynają delikatnie biec? Najpierw jedna, potem druga. Uszy lekko drgną. Ogon poruszy się dosłownie na sekundę, a czasami pojawi się nawet cichutkie szczeknięcie. I wtedy większość opiekunów myśli dokładnie to samo. No dobrze, powiedz mi tylko, za kim ty tam teraz biegniesz? Przyznam się wam, za każdym razem, kiedy to widzę, moja wyobraźnia zaczyna pracować. Może właśnie goni ulubioną piłkę, może pędzi przez ogromną łąkę, może spotkał dawnego psiego kolegę, a może w jego śnie lodówka sama się otwiera i w środku czeka niekończąca się góra smaczków. Nie ukrywam, na miejscu psa też chętnie miałbym taki sen. A co mówi nauka? Okazuje się, że psy, podobnie jak ludzie, mają fazę snu zwaną REM. To właśnie wtedy mózg jest bardzo aktywny. I właśnie wtedy najczęściej pojawiają się marzenia senne. Dlatego delikatne ruchy łap, uszu czy pyszczka są czymś całkowicie naturalnym. To nie powód do niepokoju. To po prostu śpiący pies, który najwyraźniej przeżywa we śnie własną przygodę. Wiecie, jest w tym coś niezwykle pięknego, bo kiedy patrzymy na spokojnie śpiącego psa, uświadamiamy sobie, że on czuje się na tyle bezpiecznie, by naprawdę głęboko zasnąć. A przecież sen jest chwilą największej bezbronności. To ogromny komplement, jaki zwierzę może nam podarować. Pokazuje, że ufa miejscu, w którym jest i ludziom, którzy są obok. W kundelkowym domku bardzo lubimy takie wieczory.
Po całym dniu biegania, spacerów i zabawy zapada cisza. Każdy znajduje swoje ulubione legowisko, a po chwili tu jedna łapka delikatnie drgnie. Tam ogon poruszy się przez sekundę. Ktoś cichutko zamruczy przez sen, ktoś inny westchnie. I człowiek siedzi przez moment zupełnie cicho, bo nie chce przerywać tym małym psim marzeniom. A teraz jestem bardzo ciekawy, czy wasz pies również śni tak wyraźnie? Czy zdarzyło się wam kiedyś zobaczyć, jak przez sen macha ogonem albo cichutko poszczekuje? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Bardzo lubię czytać takie historie, bo mam wrażenie, że wtedy wszyscy odkrywamy, jak niezwykle bogaty jest świat naszych czworonożnych przyjaciół. A przed nami już ostatnia ciekawostka. Zostawiłem ją specjalnie na koniec, bo opowiada o czymś, co chyba każdy opiekun psa czuje w sercu. O tej niezwykłej więzi, dzięki której czasami mamy wrażenie, że nasz pies rozumie nas lepiej, niż potrafimy to wyrazić słowami. Na koniec zostawiłem coś, o czym chyba każdy opiekun psa pomyślał przynajmniej raz. Czy zdarzyło się wam mieć naprawdę trudny dzień? Taki, kiedy nic się nie układało. Nie mieliście ochoty z nikim rozmawiać. Wracaliście do domu zmęczeni, a wasz pies jakby wiedział. Nie skakał, nie domagał się zabawy. Po prostu podszedł, usiadł obok albo delikatnie położył głowę na waszym kolanie. I nagle świat wydawał się odrobinę lżejszy. Czy to przypadek? Naukowcy coraz częściej dochodzą do wniosku, że nie. Badania pokazują, że psy potrafią odczytywać nasze emocje z mimiki twarzy, tonu głosu, sposobu poruszania się, a nawet z zapachu. Kiedy się stresujemy, nasze ciało wydziela inne substancje i psi nos potrafi je wychwycić z niezwykłą precyzją. Ale wiecie, mam wrażenie, że nie trzeba znać żadnych badań, żeby w to uwierzyć. Wystarczy przez kilka lat mieszkać z psem. Każdy z nas pewnie miał taki moment, kiedy pomyślał, skąd on wiedział? W kundelkowym domku widzimy to niemal każdego dnia. Są chwile radosne, są też takie trudniejsze. I bardzo często właśnie wtedy któryś z naszych psów cichutko podchodzi. Nie robi wielkiego zamieszania, nie domaga się uwagi, po prostu jest. Wiecie, czasami odnoszę wrażenie, że psy nie próbują rozwiązywać naszych problemów. One robią coś znacznie piękniejszego. Pokazują nam, że nie musimy przechodzić przez nie samotnie. Może właśnie dlatego tak wielu ludzi mówi, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Nie dlatego, że zawsze nas rozśmiesza, nie dlatego, że uwielbia spacery, ale dlatego, że potrafi być obok dokładnie wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebujemy. I chyba właśnie za to kochamy je najmocniej. Dziękuję wam, że spędziliście z nami ten czas. Dziękuję za każdy odsłuch, za każdy komentarz, za każdą łapkę w górę, za każde udostępnienie naszego Kundel podcastu. I przede wszystkim dziękuję, że wracacie. To dla nas naprawdę wiele znaczy. Wiecie, ten podcast powstaje przede wszystkim z myślą o ludziach, którzy kochają zwierzęta tak samo mocno jak my. I czujemy ogromną radość, że możemy spotykać się z wami co tydzień. Jeżeli chcielibyście jeszcze lepiej poznawać świat psów i kotów, zajrzyjcie do opisu tego odcinka. Przygotowaliśmy tam dla was ponad 40 obszernych e-booków poświęconych naszym czworonożnym przyjaciołom. To nie są krótkie broszury, ale pełne praktycznej wiedzy książki, nad którymi pracowaliśmy z ogromnym sercem. A każda cegiełka z ich zakupu pomaga nam opiekować się starszymi, schorowanymi psami i kotami w Fundacji Dom dla Kundelka. Dlatego jeśli kiedyś zdecydujecie się po któryś z nich sięgnąć, z całego serca dziękujemy. Że choć raz się uśmiechnęliście albo spojrzeliście na swojego psa trochę inaczej niż zwykle, to znaczy, że było warto. A teraz mam do was jedną, bardzo małą prośbę. Jeśli wasz pies właśnie odpoczywa gdzieś obok, pogłaszczcie go dziś ode mnie. A jeśli obok was mruczy kot, jego również. Do usłyszenia w kolejnym Kundel podcaście. Dbajcie o siebie i o swoich najwierniejszych przyjaciół.